Lekcja pod tytułem Równania i nierówności z parametrem. Przed obejrzeniem tej lekcji radzę obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, lekcję pod tytułem Równania kwadratowe i nierówności kwadratowe, bo z wiedzy tam przedstawionej będę korzystał w bieżącym filmie. No to zaczynamy. Co to są te parametry w równaniach i nierównościach kwadratowych? Otóż gdy mamy równanie, czy nierówność kwadratową, bo to o to samo będzie chodziło, mamy jakieś równanie, no to wtedy te nasze współczynniki a, b, c to konkretne liczby. Dwójka to jest a, minus 8 to jest b, piątka to jest c. No i naszym zadaniem jest po prostu rozwiązać równanie czy nierówność dla x. Tak było do tej pory. Natomiast teraz, jeżeli w miejscu a, albo b, albo c, albo w miejscach AB, BC pojawi się nagle zamiast liczby, pojawi się litera, o tak jak tutaj, M. To może być inna litera, M, P, K, to już zależy od zadania. To wtedy nazywamy ją parametrem. I teraz ten parametr może zmieniać swoje wartości, może mieć różne wartości i wtedy dla różnych wartości to równanie czy nierówność już ma inną postać. Na przykład zobacz, tutaj, gdy m jest równe 12, dostajemy takie oto równanie. Gdy m jest równe minus 6, dostajemy takie oto równanie. Gdy m jest równe 0, dostajemy takie oto równanie i tak dalej. Moglibyśmy tutaj patrzeć na kolejne postacie tego równania, czy odpowiednio nierówności, gdy m zmienia swoją wartość. I w zadaniach z parametrem, zamiast wyliczać xy, zajmujemy się znajdowaniem takich wartości parametru, na przykład m, albo to równanie, aby to równanie lub nierówność spełniało pewne kryteria. Jakie te kryteria? A to będzie zależało od zadania. I teraz właśnie sobie przerobimy kilkanaście takich typowych zadań dla tego działu równań i nierówności z parametrem. Zaczynamy. Na początku zrobimy sobie takie dwa typowe zadanka dla równań kwadratowych z parametrem. I tu właśnie zobacz, to jest typowe zadanie, to co widzisz. Ono zazwyczaj mówi coś takiego. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie ma w punkcie A jedno rozwiązanie, dalej dwa różne rozwiązania, nie ma rozwiązań. No to zróbmy to sobie. Zaczniemy od punktu A. Ale zanim zacznę rozwiązywać, no to patrzę na to równanie, no i wypiszę współczynniki. A jest równe 1, B jest równe 2m. O, tutaj się nam pojawi ten parametr. No i C jest równe 4, prawda? Policzymy deltę. Ona nam się przyda we wszystkich tych trzech poleceniach. No to liczę sobie delta, czyli b kwadrat minus 4ac. Przypominam, ja tutaj już nie tłumaczę, dlaczego liczę deltę, dlaczego za chwilę wartość delty będzie decydowała o ilości rozwiązań, bo to było w poprzednich filmach. Radziłem je obejrzeć. Tu nie będę się aż tak głęboko powtarzał. No ale jadę dalej. b kwadrat minus 4ac, czyli liczymy sobie tak. 2m do kwadratu minus 4 razy 1 razy 4. Mamy 4m do kwadratu minus 16. To jest nasza delta. No to teraz zabieramy się za punkt A. Żeby było jedno rozwiązanie, no to delta musi być równa 0. No to tak wyliczoną tutaj deltę przyrównajmy do 0. Czyli mam 4m kwadrat minus 16 równa się 0. Do obu stron dodaję 16. I co dostaję? 4m kwadrat równa się 16. Obie strony dzielę przez 4. No to mam m kwadrat równa się 4. To znaczy, że jakie jest rozwiązanie? Bo to już jest, z tego już mamy rozwiązanie. Kiedy delta jest równa 0? Gdy m kwadrat równa się 4, a m kwadrat równa się 4, no to jest wiedza niemalże z podstawówki, gdy m jest równe 2 lub m jest równe minus 2. I to jest nasze rozwiązanie. Czyli gdy m równe 2 lub minus 2, to równanie ma jedno rozwiązanie. Można to jeszcze też tak napisać, że m należy do zbioru dwuelementowego minus 2, 2. To już zależy od tego, jak twój nauczyciel
lubi. Czy o ta postać zapisu rozwiązania, czy ta. Obie masz do dyspozycji. Dobra, teraz punkt B. W punkcie B mamy mieć dwa różne rozwiązania. Żeby były dwa różne rozwiązania, to delta musi być większa od 0. Mamy już deltę policzoną, już będę korzystał z tego zapisu, do którego doszedłem, prawda? No bo po co mam to powtarzać? Czyli m kwadrat większe od 4. A to oznacza, że m jest mniejsze od -2 lub m jest większe od 2. Znowu wiedza z podstawówki się kłania, jak ktoś nie rozumie. Więc zapiszemy to porządniej. M należy do takiego przedziału od minus nieskończoności do -2, przedział otwarty, dodać, przedział otwarty od 2 do plus nieskończoność. I to jest rozwiązanie punktu drugiego. A teraz jeszcze został nam punkt C, tylko trochę zrobię więcej miejsca. Punkt C, czyli nie ma rozwiązań. A żeby nie miało rozwiązań, to delta musi być mniejsza od 0, czyli m kwadrat mniejsze od 4. Czyli m jest większe od -2, mniejsze od 2. Co jeszcze można zapisać? M należy do przedziału obustronnie domkniętego od -2 do 2. Jeżeli tak jest, to wtedy delta jest mniejsza od 0, no i to równanie nie ma rozwiązań. Dobra, pierwszy przykład zrobiony, teraz robimy sobie drugi dla utrwalenia. Analogiczny. Jeszcze drobna poprawka, zanim przejdę do drugiego. Tutaj są oczywiście obustronnie otwarte przedziały. Tu są otwarte przedziały. Nie, ja powiedziałem domknięte. No, ktoś, kto jest spostrzegawczy, to zobaczy, że tu napisałem ostrą i tutaj ostrą nierówność, więc one są otwarte. Pardon za przejęzyczenie. Obustronnie otwarty przedział od -2 do 2. No, jedziemy teraz już z drugim zadaniem. Kolejny typ zadań, jakie występują, dotyczą funkcji kwadratowych z parametrem. I właśnie tego typu zadanie sobie teraz rozwiążemy. Otóż dana jest pewna funkcja, tu mamy jej postać, x kwadrat, dodać m minus 1 w nawiasie razy x plus m. No i pytanie jest takie, dla jakiej wartości parametru m ta funkcja przyjmuje tylko wartości dodatnie? No jak zwykle najpierw rozpocznę od wypisywania wartości a, b i c. A to mamy 1, b u nas jest m minus 1, no i c jest równe m. Kiedy ta funkcja przyjmuje wartości tylko dodatnie? Popatrzmy na wykres. Ja tu zrobię po prawej stronie taki wykresik, roboczy oczywiście. Wiemy, że a jest większe od 0. To już mamy gwarantowane, czyli ramiona tej funkcji będą skierowane do góry. A żeby przyjmowała tylko wartości dodatnie, to nie może przecinać osi x, czyli ma być brak miejsc zerowych, czyli postać tej funkcji musi być o taka parabola, gdzieś tutaj. Czyli mamy a większe od 0, to już jest gwarantowane, to już widzimy. I teraz będziemy szukali takich wartości parametru, gdzie delta będzie mniejsza od 0. Jeżeli wyliczymy takie wartości parametru m, dla których delta będzie większa od 0, to będziemy mieli gwarancję, że ta parabola nie przecina osi x. Wszystkie wartości zatem są dodatnie. Czyli są nad osią x. No to zabierajmy się za szukanie takich m, dla których delta będzie mniejsza od 0. Oczywiście na początku liczę deltę. No to delta, czyli b kwadrat minus 4ac mamy m minus 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy m. Co nam daje? M kwadrat minus 6m dodać 1. I my chcemy, żeby ta delta, czyli wypiszę jeszcze raz, m kwadrat minus 6m dodać 1 była mniejsza od 0. Tego chcemy. Znaleźć takie m, które spełniają tą nierówność kwadratową. Czyli co my mamy tak naprawdę? Co musimy zrobić? Musimy rozwiązać dla m, teraz m się staje naszym x-em, można powiedzieć,
rozwiązać dla m tą nierówność kwadratową. Jak znajdziemy odpowiedź, dla jakich m ta nierówność kwadratowa jest mniejsza od zera, to znajdujemy odpowiedź na pytanie, dla jakich m ta funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Zrobię to innym kolorem, bo teraz będę rozwiązywał nierówność kwadratową i zacznę wykonywać czynności standardowe dla rozwiązywania nierówności kwadratowej. No to tutaj wypisuję znowu współczynniki a, b i c, tylko będę pisał w ten sposób. A, m z takim indeksem m, żeby było wiadomo, że to my teraz działamy dla nierówności kwadratowej, gdzie szukamy mów. A m to jest 1. Oczywiście możesz tego nie pisać, też możesz pisać tutaj a. Tylko ja dlatego piszę to am, żeby mi się z tym a nie myliło. To jest co innego. Dalej, am to jest 1, bm to jest -6 i cm to jest 1. Liczę deltę, ale deltę m. Deltę dla tej nierówności tutaj kwadratowej. No to jedziemy z tą deltą. -6 do kwadratu. Odjąć 4 razy 1 razy 1 to jest 36 minus 4 równa się 32. Jest większy od zera, czyli ta nierówność, o tej mówimy, skoro delta jest większa od zera, to ma dwa pierwiastki, czyli ma dwa miejsca zerowe. No to liczymy je zgodnie ze wzorem. x1. Też dopiszę tak to m. Chociaż kolor by wystarczył, ale to m dopisuję, żebyś ty się przyzwyczaiła, bo nie będziesz przecież dwóch kolorów długopisu używać. No to jedziemy. Pierwszy pierwiastek. Minus b minus pierwiastek z delta przez 2a to jest. Minus z minusem daje nam plus, czyli 6. Odjąć pierwiastek z 32 przez 2. Po 2 razy 1 to jest 2. I dostajemy 6 drugich. 6 drugich. Dobra. Razy. I teraz 4 pierwiastki z 2. 4 pierwiastki z 2 przez 2. Co tu zrobiłem? No, z tego ułamka zrobiły się dwa ułamki, prawda? Pardon, tu nie jest razy, tylko minus. Tu jest minus, czyli 6 drugich minus 4 pierwiastki z 2. Te 4 pierwiastki z 2 to jest przekształcenie pierwiastka z 32. Też zakładam, że wiesz dlaczego. I skracamy sobie, czyli mamy 3 minus 2 pierwiastki z 2. To jest nasze x1. A teraz x2. Pamiętaj, że we wzorze tak naprawdę to się różni znakiem, gdzie w x1 mamy minus pierwiastek z delty, a w x2 plus pierwiastek z delty, więc pozwolę sobie od razu wypisać, że dostaniemy 3 plus 2 pierwiastki z 2, czyli to jest nasze x2. Ok, to zobacz, jaką mamy sytuację. Ja tutaj zrobię wykresik. Znowu sobie troszeczkę więcej miejsca zrobię. Proszę bardzo. Może ładniej. Ręka zadrżała na tablecie. No to mamy tutaj tak. x1, tu x2, a większe od zera, więc ramiona do góry przechodzi przez x1 i x2. I nas interesuje, żeby ta nierówność była mniejsza od zera. Interesuje nas o ten obszar. To są rozwiązania tej nierówności. To będą te x'y, dla których ta nierówność będzie mniejsza od zera. Dlaczego? Obejrzyj sobie film o moich nierównościach z nierównościami kwadratowymi, ale myślę, że ty już wiesz dlaczego, więc mogę teraz napisać, że m, żeby ta nierówność była mniejsza od zera, musi należeć do przedziału od x1 do x2, obustronnie otwarty. Bo w x1, który jest w tym miejscu, tu jest x1 i x2, który jest w tym miejscu, nierówność ma wartość 0. To nas nie interesuje, ma być mniejsze od 0, dlatego przedziały są otwarte obustronnie. M należy do przedziału od 3 minus 2 pierwiastki z 2 do 3 plus 2 pierwiastki z 2. Dla takich m ta oto nierówność jest mniejsza od 0, ale to jest jednocześnie odpowiedź na nasze pytanie. Dla tych m
nasza funkcja przyjmuje wartości dodatnie. No i w ten sposób, jak widzisz, 2 cyklami liczenia delty rozwiązujemy takie zadania dla funkcji kwadratowych z parametrem. Przejdźmy jeszcze do kolejnego typu przypadków zadań. No i teraz zrobimy sobie ten typ zadań, który dotyczy nierówności kwadratowych z parametrem. Takie typowe zadanie na pierwszy ogień. Rozważ nierówność x² minus 2mx plus 1 mniejsze od 0 i mamy poszukać takich wartości parametru m, dla których ta nierówność ma rozwiązania. Co się wtedy robi? Przypominam to z filmu na temat nierówności kwadratowych. To wtedy tak naprawdę rozważa się, szkicuje się funkcję kwadratową o tej postaci jak nierówność, czyli zrobię szkic funkcji minus 2mx plus 1, zrobię na niebiesko. Na tym szkicu oś y nas w ogóle nie interesuje, więc nawet je tu nie będę rysował. I żeby nasza nierówność miała rozwiązania, to po pierwsze a musi być większe od 0, a większe od 0 i delta także musi być dodatnia. Delta większa od 0. Dlaczego? Bo wtedy dostaniemy o taki wykres funkcji. Tutaj będą pierwiastki i to nam gwarantuje, miejsca zerowe. Dzisiaj to się tak nazywa. Kiedyś się mówiło pierwiastki. Tutaj są miejsca zerowe tej funkcji i dzięki temu, że wiemy, że delta większa od 0, to one istnieją i wiemy, że dzięki tym istnieniu tych miejsc zerowych istnieje ten obszar. U góry wartość funkcji jest dodatnia, u dołu wartość funkcji jest ujemna, a nas interesuje ten obszar ujemny, bo tutaj ma być mniejszy od 0, dlatego nas ten obszar ujemny interesuje. Więc my jesteśmy zainteresowani, dla jakich dla jakich mów tutaj to jest spełnione, że ta delta jest większa od 0, bo a już jest większe od 0. Tutaj widzimy, tutaj stoi 1, tak naprawdę ona jest większa od 0. Teraz szukamy takich m, żeby była spełniona ta nierówność, czyli żeby ta funkcja, jak się ją naszkicuje, ta domniemana funkcja przecinała oś x w 2 punktach i dzięki temu były wartości ujemne, czyli mniejsze od 0. No to zabieramy się za szukanie takich m, dla których delta będzie większa od 0. No to wypisujemy a równe 1, b równe minus 2m, c równe 1, czyli delta sobie liczę minus 2m do kwadratu minus 4 razy 1 razy 1, czyli delta jest równa 4m kwadrat minus 4. A czego my chcemy? No żeby to 4m kwadrat, czyli minus 4, czyli delta było większe od 0. Tego chcemy. To jest ten warunek. Dla jakich m to jest spełnione? Mogę to napisać jeszcze krócej. 4m kwadrat większe od 4, czyli jeszcze podzielę przez 4 stronami, będę miał m kwadrat większe od 1. No to teraz już chyba nawet uczeń podstawówki wie, że to jest spełnione dla takich m, gdzie m jest mniejsze od 1 lub m jest większe od 1. Można napisać to jeszcze w ten sposób, że nasza nierówność ma rozwiązania wtedy, gdy m należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, obustronnie otwarty, dodać, obustronnie otwarty od 1 do plus nieskończoności. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Jeszcze 2 przypadki zostały dla nierówności kwadratowych z parametrem, to weźmy się za kolejny. W tym przypadku mamy kolejną nierówność x² dodać 2x plus m. Tym razem ma być większy od 0. I dla jakiej wartości parametru m rozwiązaniem jest cały zbiór liczb rzeczywistych, czyli całe r. No to teraz jak naszkicuję znowu biorę sobie szkic funkcji po to, żeby wspomagać swoją analizę. No to jeżeli teraz naszkicuję sobie, może tutaj dla odmiany, znowu te y niepotrzebnie rysuję, ale moja sytuacja jest taka, żeby rozwiązaniem był cały zbiór liczb rzeczywistych, to parabola musi się tak unosić nad osią x, nie dotykać. Bo jak dotknie, to już będzie
miejsce zerowe, czyli nie będzie spełnione, że jest ostro większy od zera. Nie możemy dotykać osi x. A kiedy to jest spełnione? Gdy a jest większy od 1, a delta mniejsza od zera, bo delta mniejsza od zera to znaczy nie ma miejsc zerowych. No to a jest większe od 1 już na dzień dobry, bo jak sobie wypiszemy a, no to u nas jest 1. Pierwszy warunek spełniony, hurra. Teraz b to jest 2, m jest równe, przepraszam, c, siłą rozpędu, c jest równe m. Liczymy deltę, mamy 2 do kwadratu minus 4 razy 1 razy m i otrzymujemy 4 minus 4m. To wypiszmy warunek, który nas interesuje. 4 minus 4m, delta ma być mniejsza od zera. Ok, przenoszę sobie czwórkę na prawą stronę, to mam minus 4m mniejsze od minus 4. Teraz dzielę obie strony przez minus 4. Pamiętasz, kierunek zwrot operatora porównania musi się zmienić. No to dostanę m większe od 1. I to jest odpowiedź, to jest nasza odpowiedź. Dla m większego od 1 delta jest mniejsza od zera. Jest spełniony ten warunek. A jest spełnione już z postaci samej nierówności, więc to jest nasza odpowiedź. M mniejsze od 1 dla takich wartości parametru rozwiązaniem jest całe R. Jeszcze jeden przykład nam został. W tym przykładzie mamy nierówność mx² minus 4x plus 3 ma być mniejsze bądź równe od zera, ale tym razem szukamy takiej wartości parametru m, że ta nierówność nie ma rozwiązań. To co nas interesuje? Jaka sytuacja? Znowu ją naszkicuję, tylko już daruję sobie tę oś y. Nie wiem, po co ją rysuję. X nas interesują. Tutaj punkt z przecięcia z osią y nie ma znaczenia. Interesuje nas postać tej paraboli o taka, nad osią x, bo jest żądane, żeby było mniejsze bądź równe, prawda? I ma nie być rozwiązań, czyli mówiąc krótko, ta nierówność ma być niespełniona, a ona nie jest spełniona, gdy nie występuje tu u dołu pod osią x nic. A ponieważ dodatkowo jest mniejsze bądź równe, to parabola też nie może się stykać z osią x, bo gdyby się stykała, to równość była spełniona. Więc żądamy, żeby parabola była nad osią x. A kiedy to jest spełnione? Gdy a większe od zera, ramiona muszą być do góry, bo jak będzie a mniejsze od zera, ramiona idą sobie w dół, o, fiku miku i przecinają oś x. Już nie o to nam chodzi przecież, prawda? Czyli a musi być większe od zera i delta musi być mniejsza od zera, żeby nie było rozwiązań, żeby nie przecinać się z osią x. No to teraz już tylko reszta to już jest rzemiosło. Wypisujemy. Jak to rozumiemy, to reszta już jest tylko czynnościami rzemieślniczymi, tak bym powiedział. A równe b, b równe minus 4, c równe 3. Liczymy deltę, czyli mamy minus 4 do kwadratu, minus 4 razy m razy, to jest razy 3, równa się 16 minus 12m i to jest nasza postać na deltę, czyli chcemy, żeby 16 minus 12m było mniejsze od zera. Jak sobie to przekształcisz, co już jest zabawą dla której klasy? Chyba 5. podstawówki, to pozwoli, że tutaj tu przekształcenia. Już poprzednio robiłem, a teraz już, żeby nie obrażać twojej inteligencji, od razu wypiszę, że m ma być większe od 4/3. No mógłbym to jeszcze napisać 1 i 1/3, ale tak zostawię, dobra? I to jest nasza odpowiedź. Dla tej wartości parametru m delta tej nierówności jest mniejsza od zera, jest spełnione to, a skoro a już wiemy, że jest większe od zera, to mamy gwarancję, że parabola będzie wisiała sobie nad osią x. I to oznacza, że nasza nierówność nie ma rozwiązań. I to był ostatni przykład, zatem koniec tej lekcji.